Raz, dwa, trzy. Mam osłonę przeciwwiatrową, więc powinno być wszystko o wiele lepiej słychać. No ale zobaczymy. Witam widzowie. Dzisiaj będziemy robić, jak ostatnio zapowiadałem, system montażu waszego GoPro, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych i najwygodniejszych. Próbowałem naprawdę wiele sposobów, jak nie wszystkie. W niektórych wygląda się po prostu głupio, w innych jakbyście mieli założone jakieś homonto, a jeszcze inne po prostu nie zdają egzaminu. Z tego co widziałem, to na YouTubie jest pokazane na kilku filmach, jak to zrobić, ale w bardziej skomplikowany sposób, gdzie aż nie chce się tego robić. Tutaj postaram się wam pokazać to w jak najszybszy i jak najłatwiejszy sposób. Zaczynajmy! Na początku lista, czyli to, co nam potrzeba. A więc tak, czapka z daszkiem, adapter mocowania paska z łączka 1/4 cala do aparatu, adapter statywowy do GoPro, również 1/4 cala, śrubokręt, krzyżak oraz ogień. Jeśli chodzi o czapkę, to ja wybrałem z płaskim daszkiem, ponieważ lepiej mi pasuje, aczkolwiek jeśli wy wolicie z wygiętym, to nawet lepiej, bo wtedy całość będzie jeszcze bardziej stabilniejsza. Dalej, jeśli chodzi o śrubokręt, krzyżak, to najlepiej, abyście dobrali go o takie same średnicy co adapter. Kolejnym krokiem będzie zaznaczenie naszego otworu na czapce. Mówiąc zaznaczenie, mam na myśli to, aby otwór był na środku daszku oraz koniecznie w tyle. GoPro, jakie małe by nie było, to jednak swoje waży. Jeśli zrobicie otwór z przodu daszku, to daszek po prostu będzie się przechylać i będziecie czuć dyskomfort. Uwierzcie mi na słowo. Tutaj zwykle ta linia reprezentuje wasz środek na czapce, więc tylko potrzebujecie sobie odmierzyć przerwę w adapterze do GoPro pomiędzy wkrętem a plastikiem. Ma ona niecałe 1,5 cm, ale sprawdźcie sobie dokładnie sami. Jeśli już macie przygotowane zaznaczenie na otwór, to pora na ogień, a więc ja w tym przypadku rozpalam ogień na miotaczu i przykładam śrubokręt, aby się nagrzał. Oczywiście na kuchence gazowej, jeśli macie, również możecie nagrzać śrubokręt. Około minuta powinna wystarczyć, aczkolwiek im bardziej będziecie mieć nagrzany śrubokręt, tym łatwiej przejdzie wam przez daszek. Jeśli czujecie, że śrubokręt jest odpowiednio mocno nagrzany, to pewnym ruchem bez wahania wbijacie go w zaznaczone miejsce na daszku czapki. Pamiętajcie, że jeśli macie śrubokręt od ciut mniejszej średnicy niż adapter, to po wbiciu śrubokrętu w daszek i przebiciu możecie jeszcze przepychać go na boki, tak aby otwór się powiększył do odpowiedniego rozmiaru. Pamiętajcie, że jeśli trzeba, to nagrzejcie ponownie śrubokręt dla precyzyjnego wykonania lub powiększenia otworu. Przechodząc dalej, jedynie co wam pozostaje, to przykręcenie za sobą wszystkiego. Oczywiście po przykręceniu możecie dalej spokojnie obracać adapterem bez większych problemów. Na sam koniec bardzo proszę przebitki, jak wygląda to na głowie. Myślę, że jest naprawdę w porządku. A teraz czas na kilka ujęć w różnych scenariach, jak się spisuje zaprezentowany sposób zamontowania waszego GoPro. Lecimy!